Uszanowanko, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku pełnym różnych ciekawych zleceń i wyzwań. Jednym z pierwszych wyzwań jest kończenie zlecenia na sprzęt obozowy. Także będzie przed nami skucie kolejnych śledzi, kolejnej partii śledzi oraz skończenie rusztów do ogniska. W międzyczasie jeszcze będziemy musieli ogarnąć palnik, butlę tlenową i zacząć renowację, prawdopodobnie już balustrady, którą widzieliście ileś tam odcinków wcześniej. Mniej więcej mówiłem, o co chodzi. Także jeżeli Was interesuje, co to za balustrada, zapraszam do któregoś z poprzednich odcinków. Zobaczycie na miniaturkach, w którym jest to mowa. Odpalam piecyk, zabieram się za kucie stożków. Puszczę Wam jakiegoś krótkiego timelapsa z kucia stożków, żebyście zobaczyli, ile to jest dłubaninki. Kucia stożków do oczywiście śledzi. I później kolejne etapy. W międzyczasie w tym odcinku też będzie jedna wycieczka, przynajmniej jedna, ponieważ na mojej drodze jest teraz pewna zmiana, którą muszę zrobić i muszę się troszeczkę do niej, że tak powiem, przygotować. Niemniej nie mam dużo czasu, żeby to ogarnąć. To znaczy miałem czas dużo, żeby to ogarnąć, bo już od wielu lat o tym myślę, wielu lat zastanawiam się nad tym etapem, a na tą chwilę wyskoczyło pewne jedno fajne szkolenie, w którym chcę uczestniczyć. I więcej Wam powiem w tym odcinku, także zostańcie do końca. Ruszty są pokończone. Jak widzicie, tutaj testowo wisi sobie na całym haczyku. Jest jedna zmiana, jeżeli chodzi o ruszt, bo wcześniejsze, które Wam pokazywałem w filmie, to były na takich dużych, że tak powiem, topornych ogniwach. I te ogniwa fajnie by się sprawdziły przy dużych, solidnych, wielkich rusztach, które by stały długo w jednym miejscu, bo nie trzeba ich wozić bardzo często. One swoje ważą. Później zrobimy takie małe porównanie. Nie wiem, czy w tym filmie, czy w kolejnym. Zrobiłem po prostu ogniwa dużo cieńsze. I teraz dla porównania zrobię Wam takie tutaj zestawienie tych grubych z tymi cienkimi. Zobaczcie różnicę. I teraz zobaczcie. Po lewej stronie macie te grube, duże ogniwa, po prawej stronie są te cieńsze. I zobaczcie, że te cieńsze są dużo bardziej filigranowe, są troszeczkę... Oczywiście są lżejsze, bo to jest waga naprawdę widoczna i odczuwalna. A jeżeli człowiek ma to wozić, przenosić, to raczej waga robi różnicę. Więc macie na środku, tutaj są spręta 10 mm i one były na filmie, które mogliście zobaczyć w poprzednim, były na poprzednim filmie, a tutaj teraz jest mała ta zmiana i są cieńsze spręta 8 robione ogniwa. Na końcu kółeczka, żeby swobodnie można było to wszystko zamontować i ustawić. I to tyle, jeżeli chodzi o ruszta.
są 2 sztuki zrobione. Teraz mamy przed sobą przejrzenie tych wszystkich śledzi. Także zabieram Ci zaliczenie. Ok, zdążyłem już tutaj policzyć, przerzucić tutaj do siateczki. I teraz czeka nas wrzucenie tego do samochodu razem z rusztami. Wcześniej wybierzemy się na jedno spotkanie dotyczące trochę bardziej kulturalnej części mojego regionu. Znaczy miejsca zamieszkania. Może jak będzie sposobność, to wspomnę o tym, co ciekawego się jeszcze tutaj szykuje. A na tą chwilę do samochodu i zbieramy się. No i dobra, tak jak mówiłem, ogarniemy teraz kolejną rzecz. A ta rzecz prawdopodobnie przyszła w tej paczce. Także krótki timelapsik z tego, jak otwieram paczkę i sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Okej. W sumie dużo otwierania tutaj nie było. 2 sekundy timelapsa. Wypełniacze. Mamy jedną część. Ciap. I tu mamy drugą część. To zamykam. To są same wypełniacze. Tak. Wypełniacze może się przydadzą przy wysyłaniu czegoś. I tutaj mamy przyszedł palniczek. Nie, to nie jest reklama. Nie, tylko przyglądam się. Przyszedł palniczek, mamy raz, 2, 3, 4 dysze. Cztery, 3, 2, 1. Spróbujemy sobie na razie po prostu wkręcić tą jedną. Będziemy oczywiście później testować po podłączeniu, ale szczerze Wam powiem, w miarę w porządku leży. Na razie ląduje z powrotem w kartonie i czeka na resztę rzeczy. To jest reduktor do, zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam, do tlenu. Tu sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. Hop. No dobra, reduktor jest. Mam też sobie na tą chwilę, teoretycznie moglibyśmy przykręcić na butlę. I tak chyba też pójdziemy teraz zrobić. Chodźmy do butli, przykręcimy, będziemy mieli to przynajmniej już zamontowane. Okej, butla na tą chwilę stoi tutaj. Powiedzcie mi, czy to... O, fucking shit. Na tą chwilę sobie to będzie tutaj stało.
To musimy dokręcić w sumie kluczem. Wziąłem sobie tak od razu 30. Myślę, kurczę, to będzie spoko. Ale to jest przynajmniej z 32. Muszę sprawdzić, czy mam gdzieś 32 klucz. Jak nie, to trzeba kupić. Bo skoro będzie teraz na wyposażeniu kuźni butla tlenowa i będziemy potrzebowali do tego klucz 30, bo będziemy potrzebować wymienić butelkę co jakiś czas, to będziemy potrzebowali tych osłonek. Najbardziej satysfakcjonujące zajęcie to ściąganie tych folijek, ale to sobie zostawimy folijki, jak już będziemy mieli podłączenie węża również. Podłączymy sobie do palnika, podłączymy sobie do propanu, odpalimy, zobaczymy jak to działa i wtedy będziemy mogli cokolwiek tutaj zdecydować, czy działa, czy nie działa, czy gdzieś uchodzi, czy nie uchodzi bokiem tlen. A taki palnik będzie mi potrzebny tak naprawdę do właśnie regeneracji balustrady, ponieważ są tam miejsca, które będzie trzeba punktowo ogrzać, czasami też podgiąć, wyprostować. Nie wpakuję tego do pieca ani tam na koks. Trzeba to po prostu będzie rozgrzewać punktowo, znaczy bardziej punktowo, właśnie palnikiem. Jeżeli też jest wśród Was ktoś, kto zna się dość mocno na właśnie palnikach propan i tlen i widzi, że coś robię nie tak, to dajcie znać w komentarzach, ponieważ każde rady, każde sugestie, że ja mógłbym coś zrobić źle, czy będę robił źle, będą mile widziane. Bo nie muszę się znać na wszystkim, żeby wszystko robić. Więc wolałbym, żebyście, jeżeli coś robię źle, uczyli się na moim błędzie, a nie musieli tego robić i powtarzać u siebie. Także może jakąś wiedzę przy okazji nabędziecie. Na tą chwilę jest palniczek. Palniczek leci na półkę. Reduktor do tlenu jest. Trzeba go dokręcić. Trzeba zakupić klucz 32. Tak sobie robię szybko checklistę, co trzeba ogarnąć. Wąż do tlenu, wąż do propanu, reduktor do propanu będzie szedł. Bezpieczniki. I można sprawdzić. Robić pierwsze cięcie. Ale chyba właśnie to sprawdzenie tego całego setupu odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym odcinku. Na tą chwilę ja zmykam już z kuźni, bo chciałbym Wam powiedzieć, że jest godzina 10:30. Tu mam zegarek. Więc ja śmigam spać. Odpoczniemy troszeczkę. Trzymajcie się. Cześć. Wczoraj, bo dzisiaj już jest kolejny dzień. Wczoraj przykręciłem tam reduktor do butli tlenowej, a dzisiaj przyszła kolejna paczka właśnie z tego, że tak powiem, zestawu. Zrobimy króciutki unpacking tego, co jest tam w środeczku, ale i tak będziemy musieli czekać na jeszcze kilka rzeczy. Jak będziemy czekać na te rzeczy, jutro po prostu lokalnie skoczę po końcówkę tych rzeczy, ponieważ potrzebuję tam opacki, węże i tak dalej, więc to chciałbym sobie wziąć tam. Więc to chciałbym lokalnie zakupić. A przede mną leży coś, co kupiłem już jakiś czas temu i chciałem zrobić, że tak powiem, mały test, czy takie narzędzie przydaje się w kuźni, czy w ogóle w takim warsztacie, bo jest to przyrząd pomiarowy, kupiony w dyskoncie. Ale o tym, co to jest za przyrząd i jak on się sprawdza w kuźni oraz będę miał szczerze porównanie, bo kupiłem ten sam przyrząd jakiś czas temu wcześniej i ma jeden defekt. Defekt, który mam nadzieję, że nie znajdę w tej nowej rzeczy. Zabierzemy się za paczuchę, sprawdzimy co i jak, sprawdzimy co nam brakuje, spiszę sobie zaraz wszystko to i co trzeba i zabieram się za nagrywanie filmu o tym przyrządzie pomiarowym.
reduktor. Jeżeli chodzi o ten bezpiecznik, to ten jest zamontowany. Z tym jest mały problem, ponieważ wydawało mi się, że dobierałem dobrze gwinty, ale już Wam pokażę, o co chodzi. Ten gwint tutaj jest troszeczkę inny i będę musiał prawdopodobnie zwrócić albo tego, albo po prostu dokupić, bo tutaj wszystko pasuje. Hop, hop, hop. Ale ten tutaj mimo wszystko ten śrubunek nie pasuje tutaj. Więc prawdopodobnie będę musiał tutaj dokupić nowy bezpiecznik, tak żeby tutaj dać bezpiecznik, który już bezpiecznik do tlenu, który będzie tu pasował. Aczkolwiek tego chyba sobie i tak czy siak zostawię, bo to prawdopodobnie się nie kończy na tym jednym palniku. Będzie tych palników jeszcze troszeczkę później pracowało, więc ten bezpiecznik prawdopodobnie ląduje na półkę. Bo nie wiem, jak oni to rozstrzygną, bo kupowałem jako parę, jako taki zestaw. Także tam ląduje. Do środka tu, żeby mi się nie zgubiło, ląduje to. To ląduje tutaj z powrotem. Zamykamy razem z reduktorem. Idzie koło butli tlenowej. I możemy teraz z powrotem posprzątać. No i dobra, jak widzicie, muszę zwrócić albo dobrać nowy bezpiecznik do tlenu. Mam nadzieję, że nie wydłuży to całości projektu. Aczkolwiek jutro siądę i poszukam tego bezpiecznika, a jak nie znajdę, nie będę pewny, to przejdę się do jednego sklepu, w którym prawdopodobnie będą te bezpieczniki i tam go sobie po prostu wezmę, zakupię. A na tą chwilę nagrywamy filmik o tym narzędziu, o którym Wam przed chwilą wspominałem. A teraz wybieram się na małe szkolenie z pewnego etapu w moim życiu, twórczym życiu, który musiał już w końcu nastąpić. Ja się będę z tego chwilkę szkolił w bardzo fajnej scenerii. Wrzucę Wam taki szybki pogląd, jaka będzie okoliczność. A o tym, o czym było szkolenie, opowiem wkrótce. Uszanowanko, w kolejnym dniu. Widzicie, już jest słoneczko na dworze, a my szykujemy się na wyjazd, podczas którego będziemy organizować pokaz razem z małymi warsztatami dla dzieci. Ja już mam spakowany większość samochodu, to znaczy tą kowalską stronę. Pozostało mi tylko spakowanie części wystawczej, nazwijmy to. Więc ja robię szybkie przypomnienie, czy wszystko mam na pewno spakowane ze strony kowalskiej, bo głupio by było czegoś zapomnieć i czegoś nie wziąć. Chociaż kowal zawsze sobie poradzi i coś wymyśli, ale z tych podstawowych rzeczy dobrze by było mieć wszystko, nie? Także ja z Wami zaraz szybciutko zrobię taki przegląd przedmiotów, które są wrzucone do samochodu. Zabieramy się za tą wystawczą stronę. A wczoraj wydarzyła się rzecz, którą planowałem już od dłuższego czasu, ale o tym może wspomnę w którymś odcinku i przebrniecie ze mną w tej nowej historii, nowym początku, znaczy nowym epizodzie tej całej twórczej historii. Może część z Was już się zacznie domyśleć, co ja takiego zrobiłem. Ale będzie ze mną to już o długo. Mam nadzieję, że długo i będzie się to rozwijać całkiem dobrze. Nie jestem specjalistą w tym temacie, jak to całość zrobić. Także o porady się mnie nie pytajcie. Ewentualnie mogę czasami podpowiedzieć, pod jakim kątem ja patrzyłem w tym przypadku i czym się posiłkowałem. Także będzie jak będzie.
Ale chyba zrobię taki osobny odcinek o początku tego nowego epizodu. No bo teraz mnie czas troszeczkę goni. Trzeba spakować resztę. Mam jeszcze godzinkę do wyjazdu. A chciałbym się jeszcze ogarnąć, zjeść coś. Życie. Mam nadzieję, serio, mam nadzieję, że uda mi się puścić live'a z tego akurat wyjazdu. W sensie live'a z tego pokazu kucia, albo chociaż z fragmentu kucia, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Jak to mniej więcej jest przeprowadzane. Bo czasami są pytania, w jaki sposób prowadzić pokaz kowalski, albo co zrobić na takim pokazie kowalskim. A tutaj od strony właśnie kowali. Bo ktoś ich poprosił o wykonanie takiego pokazu, albo wykonanie takich małych warsztatów. A oni świeżo co zaczynają, albo już mają doświadczenie, ale nie wiedzą, jak w tym temacie to pociągnąć. Więc zawsze można podejrzeć kogoś, jak ktoś robi to inaczej, albo ktoś inny jak to robi. Także mam nadzieję, że się live uda z tego akurat wypadu. I jak się uda, to macie go gdzieś pewnie na kanale, żeby do zobaczenia, jeżeli Was interesuje. I zapraszam. A teraz zabieram się za resztę rzeczy do ogarnięcia. I wiem, że to dla Was jest taki rozgardiaż tutaj, ale ja to mam wszystko mniej więcej poplanowane. Tam z tyłu jest palenisko, jest kowadło, jest pieniek pod kowadło, pieniek pod szparuk. Szparuk jest tam, o, tam gdzieś go widać. Jest skrzynia z narzędziami, w której są kleszcze, są młotki, są niektóre podręczne narzędzia. Jest wiadro, w sumie 2 wiadra. Jeden stojaczek, drugi stojaczek, go tak ciężko widać, jest koks. Z tamtej strony jest węgiel drzewny. Ale to wszystko w odcinku o paliwach będę opowiadał, dlaczego węgiel drzewny i koks się przydaje na pokazach oraz ogólnie w kuciu. Co tutaj mamy? Mamy też słupki ogrodzeniowe. Mamy materiał jest tutaj wciśnięty, on sobie tak leży, to są długie sztangi w miarę. Mamy 2 puszeczki z pewnym sprzętem, które potrzebujemy. Jeszcze jeden gwóźdź potrzebujemy zrobić. No może sobie na miejscu szybko ciechniemy, bo nie wiem, gdzie go ciepłem. Serio. Jest namiot, na namiot pójdą tutaj pójdą do góry stoły, albo tutaj wzdłuż pójdą stoły. O, i tam widzicie? Tam jest ten hak, o którym wspominałem 2 odcinki wcześniej, że wożę ze sobą takie haki i one właśnie pomagają przy noszeniu różnych sznurkowych plecaków. Wrzucam dechę z przykładowymi uchwytami i mogę w sumie zamknąć tą stronę i podjechać dalej do zapakowania wystawy.
Proszę Państwa, trochę nagłośnienia dotyczącego tego, co widzicie Państwo przed sobą. Bitwa już się zaczęła, bardzo przepraszam za spóźnienie, ale korektnie do pracy. Jesteśmy w dniu 14 maja 1807 roku w kątach wrocławskich. Wojska francuskie dowodzone przez generała Lefebvre'a to są te, które przed chwilą oddały strzał. Podchodzą pod kąty wrocławskie, gdzie zaskakują nad ranem wojska pruskie. Wojska pruskie reprezentowane po prawej stronie przez żołnierzy w pięknych niebieskich mundurach i białych spodniach zaraz się będą odgryzać wojskom francuskim. Jest oficjalnie w rękach napoleońskich. Został rok wcześniej zdobyty. W 1806 roku Napoleon wchodzi na tereny pruskie i rozpoczyna się bitwa. Ta bitwa była niesamowicie zacięta z jednego powodu. Po stronie pruskiej występowały oddziały, które zostały zebrane przez majora Rostina z okolicznych twierdz śląskich. To są takie twierdze jak twierdza w Nysie, twierdza Srebrna Góra. Te oddziały, tak jak Państwu mówiłem, w sile około 2,5–3 tysięcy ludzi z 2 bodajże armatami podciągnęły pod wrocławskie. Kąty nie były celem tych oddziałów. Ale jestem spalony, bo dość aktywnie było, dużo dzieciaków, dużo kucia. I standardowo, jak wracamy już z kątów wrocławskich, jesteśmy, zgadnijcie gdzie. Będzie gdzieś widać? Ja zrobię może tak. Nie w Lidlu, w KFC. Trzeba trochę się napełnić po w sumie takim całym dniu kucia. Wykończony jestem. A kto ogląda ten odcinek z tych, co byli na pikniku rodzinnym, bardzo dziękuję za to, że przybyliście, że mogliśmy wspólnie spędzić ten czas. Bardzo się cieszę za wszystkie miłe słowa i mam nadzieję, że się spotkamy następnym razem, również w kątach wrocławskich, albo też i gdzie indziej. Nie, bo obiecałem, że ona mi mówi, że nie nagrywaj, nie nagrywaj. Ja sobie wziąłem granderka, ona też granderka. Także szamamy, nabieramy siły i jedziemy. Prosto! Do mamy uśmiech! Prosto! Prosto!
z tym wybraliśmy się na wędrówkę małą po kolorowych jeziorkach. Jak teraz widzicie właśnie przebitki. My już wracamy z Zielonego. Schodzimy na dół. Całą brygadą kryzys. Nie, brygadą schodzimy. Młodsze zostało na dole. No i tak, moi drodzy. Przyszło, zakupiłem butlę z propanikiem. Zamontowany jest zamontowany jest reduktor na butlę. Zamontowany jest reduktor do butli tlenowej. Bezpiecznik tlenowy na przewodzie, na wężu tlenowym. Zwinięty wunsz i palnik zamontowany z bezpiecznikiem do propanu. I oczywiście zapalniczka. Miałem troszeczkę ustawiania, bo gdzieś syczało, trzeba było znaleźć ten przeciek, tę nieszczelność. Na szczęście udało mi się dokręcić. Winą było w reduktorze. Jedna z rureczek była delikatnie ruszona, co powodowało właśnie tą nieszczelność. Na szczęście nie przy propanie, tylko przy tlenie. Już testowałem na jakichś tam rzeczach. Próbowałem sobie nawet przytopić kawałek miedzi. Jak się bawić, to się bawić. Niemniej cały zestaw, palnik, propan działa poprawnie, więc można z niego korzystać. Gdybyście, mówię, coś zauważyli, że coś jest nie tak, to dajcie znać. Oczywiście, jeżeli się znacie coś na tym więcej, ale że tak powiem, nikt z tego strzelać nie będzie. Mam nadzieję. Ja się zabieram za kolejne realizacje. Będziecie widzieć w kolejnym odcinku, co takiego teraz wykonuję. A na tą chwilę chciałbym Wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, które będą się pojawiały dalej. Niemniej mówię, ja jestem pochłonięty dość mocno aktualnym projektem. Także Was też przepraszam za to, że te odcinki nie pojawiają się regularnie. Mam nadzieję, że troszeczkę zrozumiecie to i owo. Ale staram się i zrealizować dany projekt w miarę jak najszybciej, a jednocześnie też Wam nagrać. A szczerze Wam powiem, i to chyba większość osób, która coś nagrywała, może Wam to potwierdzić, że jak się nie nagrywa, to robota idzie dużo szybciej. I tak niestety jest. Także dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, komentarze mile widziane. Chętnie z Wami podyskutuję na jakieś tematy, które Was nurtują. Tak, o paleniskach też zarobię, tylko zmiana terminu tego projektu, przyspieszenie tego projektu troszeczkę zmniejsza moje możliwości nagrywania dodatkowych materiałów, ale cały czas mam to na względzie, bo koks dalej tam stoi w tamtym miejscu. Zostawcie pierdółki, bo pamiętajcie, że zostawienie łapki w górę, komentarz, obejrzenie do tego miejsca. O, jak obejrzałeś do tego miejsca, daj komentarz, dawaj gościu odcinki o paleniskach, a przypnę Ci serduszko, a niech będzie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!